pogadajmy o blockchainach i bitcoinach. Przecież to jest takie fascynujące, ale podejrzewam, że prędzej, kurczę, nauczyłabym się jednak szydełkować, niż zrozumiałabym to wszystko. Aczkolwiek jak sobie zwizualizowałam te bloki, to, że jak się napełni jeden blok tymi transakcjami, pierdyliardem różnych dziwnych danych i powstaje następny, tak w miarę skumałam. I to, że jest niby nie do podrobienia, bo dokładnie jak się coś tam zmieni w tych poprzednich transakcjach, to one nie będą pasowały do następnych, spoko. Aczkolwiek kiedyś w Titanicu też ktoś powiedział, że jest niezatapialny, a wiemy, co się stało. Dobra, nie ma co tam tego w ogóle. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po poszerzonym składzie, ale najpierw się stukniemy, bo tak wypada. Więc Dobrze. Jeszcze raz, dobry wieczór. Całym kubkiem zakryłaś ekran. Dobrze, bo ja dzisiaj nie wyglądam, więc nieważne, nie o to, nie o to. Dzisiaj mamy z nami gościa specjalnego, jest z nami Ania. Ania, 2 słowa o sobie. Cześć, nazywam się Ania i bardzo lubię Wasz program. I kiedyś postanowiłam, że może jakoś mogłabym pomóc i jednym z moich zainteresowań jest Bitcoin, który ostatnio robi się bardzo modny. Studiuję informatykę w Berlinie i grałam profesjonalnie w brydża. Wow! No, nie wiem co bardziej wow, czy informatyka, którą studiujesz w Niemczech, a zatem po niemiecku, co dla mnie jest jakąś super mocą, czy to, że grałaś w brydża, bo ja w karty jestem słaba. Ja się bardzo ucieszyłam z Ani propozycji, żeby nam właśnie poopowiadała. Po pierwsze, temat bitcoinów, no to jest temat coraz bardziej gorący. No a po drugie też super jest posłuchać osoby, która w zupełnie innym kraju uczy się informatyki, więc też ma inne doświadczenia. Także fajnie. Ja myślę o Tobie zawsze, Ania, jako takiej naszej mikrokorespondentce z Berlina. No, bardzo mi miło. Więc tak, jedną z zalet mieszkania w Berlinie jest to, że mogę chodzić na różne meetupy. Meetupem, na którym ostatnio byłam, jest Mädchenabend, w którym spotykamy się w różnych kawiarniach i rozmawiamy. Entuzjaści Bitcoina spotkają się, rozmawiają i potem na przykład możemy zapłacić telefonem za kawę, za ciastko. I takich miejsc jest coraz więcej. I Bitcoin sam jako waluta nabiera na znaczeniu. Szczególnie w ostatnim czasie, nie wiem, czy słyszałyście, pobił historyczne rekordy. Tu jesteśmy, także bardzo interesujący punkt. Aha. I przeskoczył też cenę złota. Tak. Jakby wielu inwestorów bardzo zdziwiło, bo jakby nie sądzili, że to jest możliwe. Wiele takich szacunków mówi, że to jeszcze nie jest koniec. Słyszałam takie oszacowanie, że może do roku 2020 jeszcze będzie większe. Kurde, Agata, musimy się zrzucić 1200 baksów, chociaż jednego bitcoina sobie kupić. Kamila, nie mam teraz drobnych. Ja tak się zastanawiam, z każdą technologią jest tak, że ona im świeższa, im bardziej nowa i jeszcze nie tak dobrze odkryta i poznana i powszechna, tym jest droższa. Nie uważacie, że na przykład za jakiś tam czas właśnie ta wartość tego bitcoina jednak zacznie spadać ze względu na to, że ta technologia będzie coraz bardziej powszechna i stosowana? W Bitcoinie można też myśleć nie tylko jako technologii, ale też jako walucie. Jedną z zalet Bitcoina w porównaniu do takich zwykłych walut jak dolar jest to, że na przykład nie można go dodrukować. W związku z tym jest odporny na inflację. I jeszcze jest taka sytuacja, że bitcoiny można zgubić i to się zdarza i ich nie można odzyskać. Ogólnie bitcoin został tak zaprojektowany, że będzie tylko jedna stała liczba wydobyta. 21 milionów i do roku chyba 2140 możesz wydobywać te bitcoiny, a potem już nie. Znajdziecie pewnie tego pieska z memów. I bardzo ciekawy zabieg marketingowy, bo oni mogli tą walutę nazwać tak jak chcieli, wybrali tego pieska, i to rzeczywiście ludzie podchwycili. W sensie ten Dogecoin to rosnąca konkurencja. Są jeszcze jakieś inne waluty, takie jak kittycoiny, ale niestety kittycoiny nie zrobiły się aż tak bardzo popularne. Ale się ludzie nie znają. My kupimy dużo kittycoinów i będą drogie. No teraz możecie kupić, bo są tanie. Ale Tutaj nam się taki mały poradnik inwestycyjny zrobił dzisiaj. To teraz mogę Wam opowiedzieć albo o tym, jak pomagają ludziom w trzecim świecie, albo jak mogą nam pomóc. Tak, w trzecim świecie. Więc jak byłam na tym mycie nawet, to była też taka pani z Botswany i opowiadała, że Bitcoin jest tam mega popularny. I na to przełożyło się parę rzeczy, na przykład bardzo utrudniony dostęp do banku. Po pierwsze, nie wszyscy mają konto w banku, nie wszyscy mogą mieć konto w banku. Na przykład w publicy Konga i w Botswanie zamężna kobieta nie może bez zgody męża mieć konta, albo może bez zgody ojca. No i Bitcoin daje im taką niezależność finansową. One mogą naładować sobie telefon w większych miastach, internet
już mają wszyscy. No i po prostu płacić za zakupy. Możemy kogoś dofinansować. Tutaj widzimy panią, która zbiera na paletę. To się nazywa mikropożyczki i chodzi o to, że przesyłamy jakby bezpośrednio do niej, bez opłat bankowych. Funkcjonuje trochę jak Kickstarter. Te pożyczki, strona Kiva ma całkiem dobre notowania. 97% spłaconych pożyczek i oni jakby stosują kilka takich kroków, żeby zrobić to jeszcze bezpieczniejszym. Czyli na przykład możesz pomyśleć sobie, chcę wspomóc teraz $25. Te $25 nie dajesz jednej osobie, tylko na przykład 20 osobom. I w ten sposób minimalizujesz ryzyko, że nie stracisz jakby tej całej swojej sumy naraz. Też jedna ciekawa rzecz o Bitcoinie. Słyszałyście może o kontraktach bitcoinowych? Nie. To działa w ten sposób, że na przykład właśnie się umawiamy, że napiszę dla Was artykuł i ustawiamy jakby trzecią osobę, która nie ma w bezpośredni sposób dostępu do naszych pieniędzy, ale może zdecydować, że jeżeli powiedzie, że napisałam ten artykuł i jest OK, ta osoba decyduje o przelaniu. No kurde. Fajne. Możemy chyba powoli przejść do WordPressa. Duża część polskiej blogosfery jest na WordPressie. Tutaj mamy taką możliwość dawania napiwków. Tutaj widzimy przykład na stronie. I jeżeli Ci się podobał artykuł, to możesz na przykład komuś zostawić 2 centy. To na pewno ma sens, bo możesz nagradzać. Tak sobie właśnie pomyślałam, że jak zawsze pod odcinkiem prosimy o subskrypcję, to że za jakiś czas będzie zakładka, że bitcoiny można przelać. Jeżeli jesteśmy przy płaceniu, znalazłam taką śmieszną stronę za bitcoiny. Jest nazwa miejsc, które te bitcoiny już akceptują. Mi się bardzo podobało. Rozwiązywanie zadań online. Ale też nieoczekiwane, bym powiedziała. W szkole Asia. Szok. No, że mówię, bitcoinów powoli nie można ignorować. One się robią coraz większe, coraz głośniejsze. Który chciałabym Wam polecić. O bitcoinach w taki prosty i przystępny sposób. Znalazłam jakąś taką inicjatywę, projekt Rebel. Polega na tym, że jakaś grupa kawiarni się dogadała i jeżeli płacisz bitcoinami, to trochę jakbyś kupowała bilet miesięczny na kawę. Że możesz kupować w różnych kawiarniach za tą samą cenę jakąś kawę. O, czas na ciekawostkę. A nie, bo do tej pory to takie same oczywiście. Nie, to same nudne było, pani, to w ogóle dawaj jakąś ciekawostkę teraz. Sieć komputerów w sieci Bitcoin jest już 7,5 tysiąca razy mocniejsza niż 500 najlepszych superkomputerów na świecie. A superkomputery, jak sama nazwa wskazuje, są bardzo mocne i super. Ale jak to jest możliwe? To jest możliwe, że dużo ludzi umożliwiło dostęp do komputerów, też te farmy bitcoinów. Jesteśmy już na tym etapie, gdzie jakby tobie jako osoby prywatnej nie opłaca się podłączać komputera do sieci, bo twój rachunek za prąd byłby większy niż te bitcoiny, które czasami dostaniesz. Widzicie tą stronę Local Bitcoins? Tak. A widzicie ten napis? No nie, tutaj niestety nie są dostępne, bo jest taka sytuacja, że Niemcy to jest jedyny kraj, który zakazał Local Bitcoins. O. Żeby ktoś z Was weszła na tą stronę ze swojego komputera? Ja mogę. Możesz, bo właśnie, tak jak mówiłam, w każdym innym kraju na świecie możesz wymienić swoje bitcoiny w tą lokalną walutę. Bitcoiny można kupić albo na giełdzie, albo właśnie też na tych Local Bitcoins. Bitcoin ma ciemną stronę, o tym też możemy porozmawiać, to dobry temat. Ale to w następnym odcinku, bo nie skroimy tego. Nie powiemy po prostu, że bitcoinami płaci się za zlecanie morderstw, narkotyków i handlowanie ludźmi, no trudno. Pieniędzy też się płaci za dobre rzeczy i za całkiem niecne, więc... No nic, Boże, za po prostu milion ciekawostek, ty też tak jak te bitcoiny powykopywałaś tam prawie wszystko. Kopalnia wiedzy to była. No ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo proszę. To my się żegnamy. No, to do następnego. Dzięki, pa, pa. Trzymajcie się. Pa. Zepsułyśmy. No chyba zepsuliście mój internet. Nie wiem, czy ktoś tu Gąciarza ogląda, ale tam jest taki tekst, takich rzeczy to w Polsce nie macie. No to ja mogę powiedzieć, takich rzeczy to w Niemczech nie macie. Yeah!